Mata termiczna do kampera za kilka złotych. Powiem Ci, jak ją zrobić. Zapraszam na materiał. Michał z Mat Travel Project. Pokażę Ci dzisiaj, jak zrobić za niewielkie pieniądze matę termiczną na przednim szybę do kampera. Dodatkowo pokażę, jak można w bardzo prosty sposób przerobić stare maty termiczne na szyby boczne, które miałeś na przystawkach, a dodamy do nich magnesy. Na sam koniec materiału zapraszam na konkurs. Czekają atrakcyjne nagrody. Dlaczego w ogóle warto matę termiczną na zewnątrz mieć? Czym ona się różni od tej, która jest w środku? Mata zewnętrzna pozwala nam zatrzymać promieniowanie UV i to, co dostaje się do naszego samochodu przed szybą. Czyli większość tego ciepła, które mogłoby się dostać do samochodu i przejść przez szybę i być w środku, zostaje zatrzymana na zewnątrz. Czy mata termiczna zewnętrzna jest najlepsza? Absolutnie nie. Dlatego, że mata termiczna, która jest na zewnątrz, wymaga wyjścia od nas samochodu, założenia jej na pojazd, co trwa dosłownie 2 minuty, ale jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie może być niebezpiecznie, nie czujemy się pewnie, gdzieś śpiąc na dziko, na chwilę się gdzieś zatrzymujemy, żeby się przespać, to wtedy bezpiecznie jest założyć taką matę wewnętrzną. Mata wewnętrzna nie wymaga od nas wyjścia z samochodu, możemy po prostu odczepić ją, wsiąść na fotel kierowcy i jechać dalej. Dlatego zalecam zawsze mieć ze sobą matę zewnętrzną i matę wewnętrzną. Mata zewnętrzna na postojach bezpiecznych i gdzie jesteśmy trochę dłużej. Mata wewnętrzna tam, gdzie musimy szybko mieć możliwość odjechania i ewentualnej ucieczki. Koszt maty zewnętrznej do kampera, takiej jak widzisz tutaj na przednią szybę, to jest w okolicach od 550 do 1000 zł. Można to zrobić inaczej. Można kupić 2 maty w Chinach na popularnych portalach aukcyjnych. Maty, które są przeznaczone do samochodów osobowych. Ważna jest wysokość tych mat, żeby była odpowiednia na szybę Twojego busa. W komentarzu pod tym wideo macie link do przykładowej aukcji z matami. To są akurat maty, które ja kupiłem. Cena jest bardzo różna. Tamta cena może się wahać od 20 kilku złotych do 40 kilku złotych za matę. Warto kliknąć w tą aukcję, tą sprzedaż i zobaczyć pod nią na tych obrazkach z innymi polecanymi sprzedażami, czy nie ma w atrakcyjniejszej cenie. Zwróćcie uwagę, że cena za sprzedaż to jest jeden koszt, ale czasami jest tak, że bardzo niska kwota za sprzedaż jest równoważona wysoką kwotą za wysyłkę. Więc zwróćcie na to uwagę, czy wysyłka jest darmowa, czy kosztuje 2 zł, czy kosztuje 50 zł, bo ostatecznie ta kwota może nam wyjść nie do końca taka, jak się spodziewaliśmy. I z 2 mat kupionych na samochody osobowe robimy jedną na busa. Jakie maty musimy kupić? Maty o rozmiarze large. Dokładny wymiar minimalny, jaki powinna ta mata mieć, wyświetla się w tej chwili na ekranie. Jeżeli kupisz 2 maty, to możesz z tych 2 mat zrobić matę jedną na busa. Jeżeli kupisz 3 maty, to z tych 3 mat możesz zrobić 2 maty na busy i na przykład podzielić się kosztem z znajomą. I teraz co zrobić, żeby takie maty mieć? Wystarczy zrobić kilka prostych kroków. Po pierwsze, bierzemy jedną z mat zakupionych i tniemy ją od góry do dołu przez środek. Powstają nam 2 kawałki. W środek tej maty pierwszej przeciętej wszywamy około 42 do 46 cm z maty drugiej, czyli wycinamy z drugiej maty taki pasek, który wszywamy do maty, która jest przecięta i powstaje nam mata dla sprintera lub craftera. Jeżeli macie trochę szerszy samochód, czyli na przykład jest to Fiat Ducato, no to dodajecie te 4-5 cm do tego paska, żeby było jeszcze szerzej. Jeżeli nie jesteście w stanie tego zrobić samodzielnie, to wystarczy wybrać się do jakiegoś zaprzyjaźnionego krawca albo szewca i wtedy za dosłownie kilkanaście złotych ten rzemieślnik Wam szyje po prostu ten pasek do tej maty. Całość przy zakupie 2 mat, z których robimy jedną matę, to jest około 90 zł maksimum. Przy zakupie 3 mat to już nam koszt spada wtedy do 65-70 zł. Teraz druga część, mata, tradycyjna mata, która była montowana w moim przypadku na przystawkach.
ale wystarczyło ją delikatnie przerobić i można ją zamontować na magnesach i to jest bardzo wygodne, bardzo szybkie i nie zostawia żadnych śladów na szybie. Tutaj mówię o matach bocznych na prawą i lewą szybę. I zobaczcie, co tradycyjna mata, widać jeszcze miejsca, gdzie były przystawki, gdzie przechodziły. Te dziurki zostały zaklejone taśmą taką, która jest używana też w ociepleniach i w wentylacjach, ale też zapewne jej używaliście, budując swojego campervan. I teraz co robimy? Od tej strony błyszczącej, którą tu widzicie, naszywamy tasiemkę. Ja tutaj mam przykład akurat czarnej tasiemki, ale to może być czarna, biała, niebieska, jaką macie ochotę. Tasiemka powinna mieć około 40 mm, dlatego że do tej tasiemki musi się zmieścić nam magnesik. Ten magnesik jest taki malutki. Podaję Wam tutaj wymiary tego magnesu. Najwygodniej zastosować magnes, który ma kształt cylindryczny, dlatego że prosto się go wsuwa. I co trzeba zrobić? Bierzemy tą tasiemkę i wszywamy ją tutaj na całej długości tego naszej maty termicznej. Ja dodatkowo matę termiczną jeszcze przeciąłem, żeby z Vent for Van mieć możliwość zakładania klatek wentylacyjnych. No i teraz w momencie, kiedy zobaczycie na przybitce, jeżeli podchodzę do kampera, jestem w środku albo na zewnątrz, obojętnie jaką ma kto praktykę, otwiera się drzwi. Teraz zobaczcie, jak to wygląda, jak się montuje. Bardzo prosto, szybciutko, pyk, pyk, zamontowane. Kwestia dosłownie 30 sekund i zamontowana jest ta osłona. Ja Wam pokazuję, jak się montuje przy drzwiach otwartych z zewnątrz, ale no po prostu, żeby to było lepiej widać, bo mam więcej miejsca. Co jest dobrego w tym, że mamy taką osłonę przerobioną? No po pierwsze, nie mamy śladów po tych przystawkach, które zostawiają pewne kółeczka i one mogą niektórych ludzi denerwować czy patrzenia przez okno. No a po drugie, łatwość montażu. Nie trzeba nic na siłę ciągnąć, wyciągać, po prostu przykłada się do tego słupka, który jest do góry, często są te listwy, akurat w Sprinterze i Crafterze jest taka listwa w środku, która jest też metalowa i do niej się magnesy przyczepia. I teraz ważna rzecz, jeżeli będziecie wszywać tą tasiemkę, to ta tasiemka powinna być na całej długości nie zszyta w ten sposób, że są takie przecięcia, dlatego że musimy na końcach zostawić sobie dziurki, przez które po prostu wsuniemy te magnesy, wsuwamy te magnesy, przymierzamy, w którym miejscu magnes nam łapie do drzwi i robimy z dwóch stron taką faskrygę, to się chyba nazywa. Po prostu sobie tutaj zaszywamy, żeby te magnesy nam się nie przesuwały. A teraz mam dla Ciebie konkurs. Możesz wygrać taką matę, jaką przed chwilą pokazywałem, tą matę zewnętrzną, którą można zamontować w Sprinterze, Crafterze, ale myślę, że też będzie pasowała do Ducato i innych kamperów. Oprócz maty termicznej, która jest główną nagrodą w konkursie, mamy jeszcze dla Was 4 zestawy po 4 sztuki podkładek pod kubki Mat Travel Project. Zasady są bardzo proste. Zasubskrybuj nasz kanał. Wejdź na jakikolwiek film, może to być ten, może to być inny, który jest na naszym kanale. Dodaj komentarz związany z tematem tego filmu, a w tym komentarzu dodaj hashtag MatTravelProject, czyli taki hashtag, jak się w tej chwili wyświetla. Jeżeli chcesz zwiększyć swoje szanse, dodaj komentarze pod kilkoma filmami, tylko pamiętaj, żeby zawsze był tam hashtag i żeby komentarz był związany z tematyką filmu. Konkurs trwa od 14 czerwca do 30 czerwca 2025 roku. Jeżeli materiał Ci się podobał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał, będziesz dostawać powiadomienia o nowych materiałach.